Przez te schody wąskie. Może mają taką windę, żeby wciągać. I'm looking for Maroko. Kraj pełen smaków, zapachów i niezwykle ciekawych ludzi. Połączenie zróżnicowania położenia geograficznego i mozaiki kulturowej, okraszone nutką baśniowej egzotyki, sprawiło, że kraj ten od początku znajdował się na naszej liście celów podróży, a pobyt w nim na długo zapadnie nam w pamięci. W Maroku byliśmy wspólnie po raz drugi. Pierwszym razem odwiedziliśmy zachodnie wybrzeże oraz południe kraju. Tym razem postanowiliśmy zobaczyć północ, czyli Tanger i Tetouan, oraz Meknes, Fez i Chefchaouen w centralnej części kraju. W Tangerze i idziemy teraz na stację kolejową, wybieramy się do Fezu, a potem do niebieskiego miasta na północy. A potem z powrotem do Tangeru. city lights, keeps me up through the night. We'll leave it all. Wide awake, I hear you call. Jesteśmy aktualnie w Meknes. Piękne miasto. Pogoda jest lepsza niż moglibyśmy sobie zażyczyć. Jest strasznie ciepło. A jest luty. 26 stopni, pełne słońce. Także chodzimy od cienia do cienia. W Meknes spędziliśmy pół dnia. Odwiedziliśmy zabytkową Medinę i po południu udaliśmy się do Fezu. A teraz wspólnie powiedzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na dachu świata w Pizie. Dotarliśmy do Fezu. Właśnie jesteśmy na dachu restauracji z widokiem. Szukran. Miałam opowiadać o tym, że jesteśmy w Fezie, ale nie da się. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاء. Tak brzmią ulice Fezu. Ateny Afryki, Mekka Zachodu, serce Maroka. To miasto różnie jest określane. Fez ma opinię najbardziej tradycyjnego i najbardziej arabskiego ze wszystkich miast w Maroku. Z drugiej zaś strony słynie z ogromnej życzliwości i gościnności swoich mieszkańców. Miasto zostało założone na początku IX wieku i było pierwszą stolicą Maroka. Co ciekawe, tutejsza Medyna jest największym na świecie obszarem miejskim, wolnym od ruchu kołowego. Nie ma tu klaksonów, spalin
ani ulicznych świateł. Medyna składa się z 9000 dróg i jest jednym niekończącym się labiryntem. Niejednokrotnie zgubiliśmy się i nie mogliśmy wrócić na jedną z 2 głównych dróg. Ale podobno to jest największym urokiem miasta. Jesteśmy w Fezie i zwiedzamy właśnie garbarnię. Widać za mną, jak farbowane są skóry i przy wejściu dostaje się takie listki mięty, ponieważ no, zapach jest tutaj dość nieprzyjemny, także mięta bardzo pomaga. City lights, keeps me up through the night. We'll leave it all. Wide awake, I hear you call. To co z tymi marynidami? Tu jesteśmy w tym momencie na wzgórzu koło Fezu, na którym znajdują się grobowce marynidów. I generalnie chowani tutaj byli sułtanowie z dynastii marynidów. Którzy rządzili Marokiem w okolicach XIV wieku. Grobowce marynidów nie są jakoś okazałe, są to ruiny dość mocne. Natomiast większość turystów przychodzi tutaj głównie ze względu na widok na całą panoramę Fezu. W Fezie spędziliśmy 2 dni i byliśmy gotowi do dalszej drogi. Naszym kolejnym przystankiem było niebieskie miasto Chefchaouen. To jesteśmy właśnie w miejscowości Chefchaouen. Pogoda tutaj jest troszkę inna niż w pozostałej części Maroka, ponieważ znajdujemy się w paśmie gór Rif. I no, czuć, że jest chłodniej po pierwsze, a po drugie dzisiaj było troszkę deszczowo. I miejscowość Chefchaouen została założona około XV wieku przez Hiszpanów jako baza wypadowa do ataków na Ceutę, która była wtedy zajęta przez Portugalczyków. I przez właśnie końcówkę XVI wieku i XVII wiek przenosiło się tutaj wielu uchodźców z południa Półwyspu Iberyjskiego. Byli to właśnie głównie muzułmanie i Żydzi. Miasto to przez większość czasu było zamknięte, stało się bardzo antyeuropejskie i chrześcijanie w ogóle nie mogli do tego miasta wchodzić. Zostało ono odkryte, czy tam bardziej otwarte dopiero w roku 1920. I co jest bardzo ciekawe, w szczególności dla mnie, to Hiszpanie, którzy przybyli tutaj właśnie w tym roku 1920, odkryli, że miejscowa ludność żydowska mówi właśnie w języku kastilskim, czyli języku, który był używany 400 lat wcześniej na terenach Hiszpanii. Także to jest naprawdę taka enklawa, która zachowała się na tym terytorium praktycznie nietknięta. A tutaj jest wejście do naszego hotelu. Chefchaouen to tak zwane niebieskie miasto, taki troszkę symbol Maroka i naprawdę we wszystkich przewodnikach Chefchaouen zaznaczane jest jako miasto, które naprawdę trzeba zobaczyć. I troszkę się z tym zgadzamy, ponieważ jest tu no, niesamowicie urokliwie, ponieważ tak jak już mówiłam, znajduje się to miasto w górach, jest mega duża różnica poziomów. I po prostu całe miasto to są takie wąskie uliczki, które unoszą się góra-dół i które pomalowane są na biało-niebiesko. A skąd niebieski? To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo są 3 teorie. Pierwsza jest taka, że Chefchaouen został założony przez Żydów, którzy przenieśli się tutaj z Hiszpanii około tam XV-XVI wieku i właśnie
ten kolor niebieski miał symbolizować połączenie nieba, tego świata niebieskiego z światem tutaj ziemskim, więc przez to malowanie domów na niebiesko te dwa światy miały się tak jakby połączyć i już tutaj czujesz się jak w Królestwie Niebieskim. To jest pierwsza teoria, bardzo poważna. Druga jest taka, że niebieskie odstrasza komary, moja ulubiona. Czyli generalnie zostało to zrobione tylko po to, żeby odstraszać komary. A trzecia teoria, zapomniałam. A trzecia teoria jest taka, że kolor niebieski chroni przed urokami. Także żeby zabezpieczyć się przed wszystkimi złymi duchami, domy malowane są na niebiesko. Ta niebieska barwa to wapno mieszane z barwnikami. I ze względu na to, że to jest wapno i na to, że tutaj dość często pada, to co roku mieszkańcy muszą odmalowywać te kolory. Właśnie wyszliśmy z hammamu, którego nie ma na Google Maps, więc znaleźliśmy go tylko dzięki poleceniu Omara i było naprawdę rewelacyjne. Co prawda byłem tylko ja i Wojtek, ale już dawno nie byłem tak dokładnie wymyty. To teraz jeszcze musicie powiedzieć, co to jest hammam. Hammam. Jest to arabska łaźnia. Zostały one stworzone dlatego, ponieważ Allah wymaga od ludzi zachowania czystości, więc muzułmanie przychodzą do takich łaźni, żeby się porządnie obmyć. Łaźnie zostaną podzielone na męskie i damskie, ponieważ również nie można przebywać, nie mogą przebywać osoby różnych płci w tym samym pomieszczeniu podczas mycia. Co się robi? To się robi filmik. A, to się robi filmik, okej. A teraz zrobię zdjęcie. I'm looking for